Witamy Was w kolejnym odcinku programu Wiking i Wilkołak w podróży. Dziś wybierzemy się do Czech w rejon Gór Połapskich, by pokazać Wam wyjątkowy zabytek przyrody, będący największą naturalną bramą skalną w Europie. Prawczycka brama jest jednym z najbardziej znanych zabytków natury w Czechach i wizytówką Szwajcarii czeskiej. Powiedz coś do kamery. No. Do tej kamery? Zimno się zrobiło. Cała ta brama Prawczycka jest wrzeźbiona w piaskowcu. Z piaskowca był też Czerwony Kanion w Izraelu, który niedawno prezentował na naszej stronie na www.wikingwilkołak.pl. Nie żeby to była jakaś reklama. Ciekawe formacje skalne w połączeniu z wiekowymi korzeniami drzew. Formacje skalne, w których są przejścia, prześwity, ale nie zaryzykujemy. Słuchaj, większe podejście teraz. Jest jeszcze dwa takie duże zakręty i będziemy szła w miarę na prostej, ale pod górkę cały czas. Bardzo mi się podoba. Oczywiście jeszcze mamy do wejścia i ten mógł na nas czeka, ale już jest piękny. Co myślisz o tych dziurach w skale? No one są bardzo ciekawe. Podejrzewam, że to były kiedyś myszki, które robiły dziurki i chowały w nich jakieś zapasy jedzenia. I stąd właśnie nazwa sera szwajcarskiego. Brama Prawczycka to największa naturalna formacja skalna tego typu w Europie. Położona jest na wysokości 415 metrów nad poziomem morza. W całości leży na terenie Czech, zaledwie 15 km od miejscowości Děčín. Jest to najbardziej rozpoznawalny obiekt Szwajcarii czeskiej. Brama składa się z dwóch skał piaskowych z okresu górnej kredy. Bryła skalna jest częścią większego masywu skalnego opartego na słupie tworzącym podporę. Tak zaklinowane skały są wyjątkowo odporne na działania korozyjne przyrody. Podziwianie jej z tarasu widokowego położonego bezpośrednio pod skałą napawa nas dumą, ale również odrobiną niepokoju. Niemniej polecamy. Jak wrażenia? Akurat teraz kameruję, wrażenia są pozytywne, łuk jest wspaniały, mógł być co prawda większy, no ale... To jest największy łuk w Europie. Jego rozpiętość 26 metrów, a wysokość 21. I co ty na to? Wydawało mi się, że są większe skały, większe łuki skalne. Mogło ci się wydawać. W Europie, No. ale mówisz, na świecie jest większe. Potwierdzamy, że brama robi niesamowite wrażenie, zarówno gdy znajdujemy się bezpośrednio w jej otworze, jak i obserwujemy ją z położonych nieopodal tarasów widokowych. Doskonale rozumiemy, dlaczego ta nietypowa formacja skalna stała się wizytówką czeskiej Szwajcarii. Dlatego też polecamy jej zwiedzanie jako pierwszej spośród wielu cudów natury tego regionu. Mógłbym zginąć. W pakiecie ze zwiedzaniem bramy otrzymujemy możliwość wejścia na dodatkowe tarasy widokowe. Są to 3 ścieżki, na końcu których znajdziemy najlepsze miejsca na podziwianie bramy i okolicy.
Do 1980 roku można było wejść również na strop bramy. Został on zamknięty, aby uchronić zabytek przed ogromnym naporem turystów i prawdopodobnie nigdy nie zostanie przywrócony, ponieważ specjalny most prowadzący na jeden z filarów bramy został rozebrany. Po pełnym wrażeniu po południu pozostał powrót do Wrocławia. Aby nie wracać się zwiedzonym szlakiem, postanowiliśmy udać się w dłuższą drogę przez Drezno. Położonej niedaleko bramy niemieckiej miejscowości Schona kursuje dobrze skomunikowany pociąg Deutsche Bahn, którym w około godzinę dojechaliśmy do stolicy Saksonii. Coś jeszcze?